wszystkich na kanale Zrobione Ręcznie Łelem. Z Wami Elena i jak zwykle chcę zaproponować Wam coś ciekawego do zrobienia. Zobaczcie, dzisiaj chcę zmienić, transformować taki żakiecik króciutki, fajny materiał bawełniany. Podszewka też jest śliska, prawdopodobnie poliestrowa. Ale wierzch jest bawełniany, nie ciągnie się na dwóch guziczkach, jest bardzo ładna, ale chcę, żeby ona wyglądała zupełnie inaczej. I uszykowałam sobie, moje drogie dziewczyny, różne skarby, których zazwyczaj mam dużo. To są właśnie takie różne serwetki szydełkowe, taki obrusik, takie coś właśnie. Mam też serwetki bawełniane. Mam piękny obrus właśnie, też zrobiony na szydełku, przecudny, prześliczny, ale obrusu nie potrzebuję, więc dlaczego bym mogła nie zmienić swojej ładnej żakieciku, ładnej rzeczy i nie dołożyć tu jakieś śliczne rzeczy, które chcę wykorzystać. Jak będę robić, za chwilę Wam pokażę. Namawiam wszystkie dziewczyny, które mają w zanadrzu rzeczy, które leżą niewykorzystane, wyciągajcie, możemy czasami pomyśleć, poświęcić temu czas, ale efekt jest naprawdę oszałamiający. No i co będę robić, to za chwilę będę wymyśleć. Jeszcze na razie nie mam nigdy projektu, po prostu biorę rzecz, wykorzystuję to, co już mam, pokazałam Wam. No i zaczynamy kombinować. I pierwsze co, to tak najłatwiej od tyłu chyba zacząć. Zobaczcie, to już sobie mi do ręki wpadła właśnie taka serwetka, tylko się zastanawiam, albo tą okrągłą tutaj dać, albo na przykład taką serwetkę, jeszcze się zastanowię, ale od tego chyba zacznę i później dołożę koronki wszędzie, zrobię ją trochę dłuższą, robimy, zaczynamy. No i zaczynam od najłatwiejszego, tak jak powiedziałam. Postanowiłam, że tę serwetkę dam właśnie w ten sposób, bo tak myślałam jeszcze z ukosa, ale tak lepiej mi się widzi, lepiej wygląda. Teraz właśnie muszę to przypiąć i później usiądę na maszynę, to przyszyję. Ale ładnie wygląda, pasuje mi, kolorystycznie pasuje, więc robimy pierwszą serwetkę, zaznaczamy i przyszyjemy. W ten sposób. Teraz zobaczcie, mam taką serwetkę, którą chcę na pół rozciąć i z przodu tutaj w tym miejscu dołożyć. Nie wiem jeszcze w jaki sposób, ale generalnie krok po kroku zobaczymy. No i zobaczcie, taką połówkę wykorzystałam właśnie, odcięłam tutaj jeden róg, wykorzystałam tutaj pod burtę, położyłam i ten kawałeczek też nie wyrzucam, go ja wykorzystałam do ozdoby właśnie tutaj na wewnątrz, czyli jedną stronę szpilkuję na razie, później zobaczymy, co będzie z tego w całości. Jeszcze nie wiem, czy będzie symetryczne, czy asymetryczne, ale prawdopodobnie będzie asymetryczne. Wykorzystuję kolejną serwetkę. Była okrągła, z takim właśnie wykończeniem. Środek, widzicie tutaj, tak? Ja to wycięłam, z jednej strony raz się wycinam i chcę dołożyć to właśnie tutaj z tyłu do kołnierzyka w ten sposób. Więc tak, tą część już przyszyłam. Tutaj, tak jak pokazywałam, położyłam właśnie serwetę rozciętą. Tu zrobiłam też resztki, takie aplikacje. Tutaj serduszko. I teraz przypięłam właśnie z tego obrusu, co pokazywałam na początku, właśnie takie kółko, jeszcze tylko przypięte, nie przyszyte. I mam taką właśnie serwetkę, to resztka od obrusu, który w innym projekcie wykorzystywałam.
i wytnę chyba tak od najmniejszego i szerzej, będzie w całości. I tutaj chcę na przodzie w ten sposób dołożyć właśnie tą serwetkę. No a co będzie dalej, to jeszcze zobaczę. Nie wiem, czy to nie włożę na tą stronę. Wszystko robi się w procesie. Kiedy jedną rzecz dokładam, patrzę, czego brakuje. Z tyłu może od razu Wam pokażę, bo to też już przyszyłam. To już jest naszyte. Tutaj górna koronka też, ale też nie fakt, że tak zostawię, bo tak myślałam jeszcze pod spód jeszcze jedną może dać. Zobaczę. Teraz zajmę się wycięciem właśnie tej koronki. Pokażę, jak to zrobię. No i zobaczcie, tu złożyłam już tą serwetkę na pół dokładnie, żeby była równa. I teraz chcę wyciąć w ten sposób. Tutaj będzie mniej, a tutaj więcej. To będzie tył. Więc zrobię wycięcie w ten sposób, tak tutaj do końca, a tu zostawię taką szerokość, którą chcę z tyłu dołożyć. No i wycinamy. No i zobaczcie, wyszło takie półkole. I teraz tą serwetkę przyszyję właśnie, pokażę Wam. Zobaczcie, zaznaczamy połowę, środek, bo od tyłu zacznę. Tutaj jest szef, no to dobrze i mi to daje wskazówkę, że w tym miejscu muszę tą serwetkę położyć. I tak właśnie robię. Tak jak zawsze mówię, jak przyszywam już, to zrobię lekką zmarszczkę, żeby się to ładnie tutaj wyglądało. Zaraz przypnijmy. Ok. No, to jest środek. I teraz tak, możecie sobie dziewczyny poprzypinać. Ja tylko w kilku miejscach zrobię, bo później szyję to od razu i będę marszczyć, żeby tutaj taka falbanka powstała. I robimy to dookoła, do samego przodu. No, fajne będzie marszczenie. Super, zaraz przód też przypnę. Zaraz przód tutaj przypnę. Ok. No i teraz tak idziemy dookoła, przypinamy to wszystko. Zostawiam luz, tak jak zwykle, mówię zawsze na marszczenie. Mam nadzieję, że widać. No i jasne to jest, tak? Czyli dookoła przypinamy, dalej postawię. Z tamtej strony zrobię tak samo, przypinamy i to trzeba przyszyć. Co będzie dalej, będę pokazywać. Skończymy przypinanie w całości. Tą koronkę już przyszyłam. Teraz znalazłam kolejną koronkę. Kolorystycznie mi pasuje. Mam kilka.
Zobaczcie, mam kilka kolorów różnych. Ten ciemny trochę mi się wydaje. Ten taki prawie taki sam kolor. Prawie taki sam kolor, ale jest nie za wiele. Może mi zabraknąć na to, co chcę. A ta koronka, no też, zobaczcie, położę. Kolorystycznie pasuje. I teraz muszę tylko posiedzieć, bo to trzeba wycinać, tak jak wiecie, tak? Końcówkę trzeba wyciąć. Tutaj już z jednej strony zrobione. Rozetnę i będzie połowa, tak, połowa. Na długość zrobię i zrobię jeszcze jedną na tą, jeszcze zrobię jeszcze jedną koronkę i będzie w ten sposób, czyli dwie. Chcę tak zrobić, więc przyszykuję koronkę. No i teraz tak, koronkę już tu powycinałam, rozcięłam ją na pół, bo ona jest szeroka, więc rozcięłam ją na pół i teraz chcę właśnie, tak jak mówiłam, tutaj dołożyć tą, tak, gdzie tutaj u mnie lewa, gdzie prawa, tutaj, dołożyć tutaj, tak samo dookoła na tą jeszcze jedną i dookoła to przyszyć. Szpilkować nie będę, bo robię to od razu. Wy jeżeli potrzebujecie, to przyszpilkujecie. No i zobaczcie, przyszyłam tą drugą fałdbankę i już lepiej wygląda, lepiej mi się podoba i można by było tak zostawić, ale że mam jeszcze te z naturalnej koronki, piękne, na szydełku zrobione rzeczy, nawet takie 3D, widzicie, przestrzenne, no to ja chcę to wykorzystać. Teraz tylko zastanowię się z jakiej strony, czy dać może tutaj, na tą biel, to by lepiej się wyróżniało, albo z tej strony, bo ja mam jeszcze inną serwetkę, którą mogę też przeciąć i też na przykład tutaj dołożyć, no też by było ładnie, nie wiem, czy tylko może z tej strony do taką połówkę przyszyć, nie wiem, zaraz przypnę, zobaczę, a później przyszyję. No przeszyłam jednak z tej strony, ładnie mi tutaj się skomponowało, pięknie. Ale z tej strony też nie zostawiłam bez niczego, nie chciałam tutaj, bo tu jest już ozdoba, więc zostawiłam, zrobiłam małą kieszonkę. Dziewczyny, całkiem malutką, ale zawsze kieszonka, mało to, że dodatkowa ozdoba tutaj na boku, to jeszcze funkcję kieszonki mi tutaj spełnia. Tak, doszyte. No i teraz zastanawiam się nad rękawami, czy obciąć rękaw i zrobić na przykład z fałpanką, dołożyć tutaj, czy zostawić takie, bo tu jest taki rozporek, ładnie też zrobiony. Właśnie doczytałam się teraz, to jest bambus, no ale to też chyba bawełna, nie? To bambusowe to są naturalne też tkaniny, także świetny materiał. No i teraz myślę, jak to zrobić. Albo odciąć i zrobić taką jakąś taką tutaj fałbankę doszyć, albo nie robić nic, zostawić, albo zrobić tylko na tą tutaj, co ten rozcięcie, rozporek, tylko dołożyć jakąś ozdobę, koronkę. Zastanawiam się. No i teraz zobaczcie, pokombinowałam, pomyślałam, miałam takie resztki serwetek. No to co? Wycięłam tą część, rozcięłam i wycięłam z tej strony, zobaczcie, ten środek, wycięłam. Wyszedł mi taki element. Teraz tak, jak to obrócę w ten sposób i zszyję tutaj, zrobię jednego rozmiaru, tak. Tyle, że ta będzie okrągła, a to będzie takie prostokątne. Tu zaraz tutaj muszę zszyć. Zobaczcie, dwa elementy, którym chcę ozdobić swoje rękawki. Zobaczcie w jaki sposób. Zaraz Wam pokażę właśnie. No zobaczcie, tutaj jest rękaw, tak? Tu jest rozcięcie. I wymyśliłam sobie takie coś, że
przyszyję to w ten sposób na samym skrawku dookoła, żeby to było na rękawo. Tak, tylko 1 cm będzie w dół. Lekko zmarszczone, bo nie jest za dużo tego, prawie jest w sam raz, tu tylko 4 cm więcej. Czyli to zrobię tu, przyszyję w ten sposób. O tak. I zostanie ozdobiony rękaw właśnie taką koronką. A z drugiej strony będzie właśnie te z białym, z kwadratowym wykończeniem. Więc muszę to teraz przyszpilkować i przyszyć. Robimy. No i zobaczcie, przyszyłam już na 2 rękawki. Tak wyszło mi. Tak jak widzicie, mocno tu nie marszczyłam. Wycięłam resztę, przyszyte i ten pokażę Wam też. Ten jest biały. Zasada jest ta sama, tu jest trochę więcej, tu jest wycięta, a zasada jest ta sama i ten jest właśnie biały, łączony na tym rozporku. No i na razie tyle. Żakiecik jest skończony. Zaraz pokażę, jak ze zwykłej takiej marynareczki, króciutkiego żakiecika można zrobić cudowną rzecz w stylu boho chic, jak chcecie, ponieważ dużo jest, dominuje koronki, różne gatunki tych koronek, aplikacje, więc zaraz za chwilę Wam pokażę. Chcę tylko podziękować za wytrwałość tym dziewczynom, które robią razem ze mną. To życzę powodzenia. Jeżeli nie pierwszy raz, to drugi raz będzie na pewno lepiej. Nie bójcie się, zaczynajcie tworzyć. Daję Wam pomysł, a Wy, wykorzystując swoje podręczne materiały, które macie, możecie kombinować i zmieniać wielokrotnie, robić coś podobnego. Dziękuję Wam za oglądanie, za to, że jesteście. I do zobaczenia w następnym wideo. Życzę Wam dużo szczęścia, powodzenia, realizacji swoich marzeń i